Krążą takie mity, że ludzie czają się za rogiem, jak tylko wyjdziesz, zamkniesz mieszkanie za sobą, to od razu ktoś tam z bagażami swoimi wchodzi ci do mieszkania. Jeśli zajmowali ponad 2 doby taki lokal, to właściciel nie mógł z niego korzystać, musiał im płacić rachunki i eksmisje trwały czasem nawet 2 lata i były bardzo kosztowne. Jak się zmieniło prawo? Od kwietnia tego roku policja działa natychmiastowo i może eksmitować takich okupas momentalnie po wejściu. W ostatnim czasie najwięcej Polaków kupuje na Costa del Sol, czyli Marbella, Estepona. Ogólnie to jest cały odcinek pomiędzy Malagą a Gibraltarem i właśnie dzięki temu ten najem jest opłacalny przez cały rok. Dzisiejsza rozmowa zmieni wszystko, co myśleliście do tej pory o okupas. Największą obawą Polaków w kwestii inwestowania w Hiszpanii są właśnie tak zwani okupas, czyli osoby, które nielegalnie wchodzą na teren nieruchomości i ją okupują. Wyrzucenie ich trwało miesiącami, a nawet latami. Do teraz. Dzień dobry widzowie. Dzisiaj widzimy się przy okazji rozmowy z Wiktorią z Dom El Sol, która specjalizuje się, jest agentką nieruchomości na rynku hiszpańskim, specjalizuje się w pomaganiu inwestorom z Polski w doborze nieruchomości na Costa del Sol. Wszystko się zgadza? Cześć Wiktoria. Wszystko się zgadza. Dzień dobry. Dlaczego Hiszpania? Może naiwnie zapytam, naiwnie, może to jest takie tendencyjne pytanie, ale powiedz, dlaczego ty akurat Hiszpanię wybrałaś? Dziękuję za to przedstawienie. Faktycznie staram się tak działać, żeby klienci czuli, że znam się na tym rynku i że mogą na mnie polegać na każdym etapie transakcji. Hiszpania jest na ten moment jednym z najbardziej stabilnych rynków nieruchomości w Europie, więc z biznesowego punktu widzenia jest to świetne miejsce na rozwój, a tak prywatnie to po prostu dobrze się tu żyje. Okej, no właśnie tak najpierw rozpoczęłaś od takich twardych rzeczy i się zastanawiałem, czy również klimat miał wpływ na Hiszpanię, czy tam rzeczywiście jest tak, że to się udziela i trochę się zwalnia, luzuje. Oczywiście, ludzie są dużo bardziej otwarci i spokojniejsi. Na ulicach też? Tak. Za kółkiem? A to już trochę inna sprawa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim temacie, który może trochę powstrzymywać inwestorów przed kierowaniem swoich środków do Hiszpanii. Niektórzy Polacy wzbraniają się przed inwestowaniem w Hiszpanii ze względu na nielegalnych lokatorów, które przedstawiane jest jako plaga. Dzisiaj sobie wyjaśnimy, czy to jest mit, czy nie. Mowa o okupas. Kim oni są? Co to jest w ogóle za zjawisko? Opiszmy to krótko. Okupas to faktycznie zjawisko, które budzi wiele emocji. Zostało bardzo nagłośnione w mediach i internecie w Polsce. Jest to w sytuacji, gdy nielegalni lokatorzy zasiedlają się w pustym mieszkaniu lub domu. Zjawisko, które występuje głównie w ciężko dostępnych nieruchomościach od dawna opuszczonych, w lokalizacjach poza centrami miast, w górach oddalonych, gdzie jest ciężko się dostać i zauważyć, że ktoś tam jest. Jednak na ten moment sytuacja wygląda inaczej, ponieważ w kwietniu tego roku prawo w Hiszpanii się zmieniło. I teraz policja działa w takich sytuacjach natychmiastowo, a sądy w trybie przyspieszonym. Na dodatek Costa del Sol, czyli ten rejon, którym ja się zajmuję, to miejsce, gdzie większość osiedli jest zamkniętych, z monitoringiem, z ochroną całodobową. I dlatego jest to miejsce, w którym to zjawisko w ogóle nie występuje i wcześniej również nie występowało. Czyli to nie jest tak, że jak krążą takie mity, że ludzie czają się za rogiem, jak tylko wyjdziesz, zamkniesz mieszkanie za sobą, znikasz w samochodzie swoim za horyzontem, jedziesz do pracy, to od razu ktoś tam z bagażami swoimi wchodzi ci do mieszkania, bo mówisz, że to są raczej odległe miejsca, czyli rozumiem, że to są miejsca takie, w których też nikt nie będzie niepokoił okupas albo nie zauważy ich obecności, czyli po prostu chcą tam sobie pomieszkać, tak? To nie jest tak, że czyhają na każde mieszkanie, jak tylko ktoś wyjdzie w centrum miasta. Zgadza się. Zaraz sobie przejdziemy do zmiany przepisów, bo ona diametralnie zmienia sytuację na rynku. Natomiast chciałbym dopytać, jak to do tej pory wyglądało, bo do tej pory chyba dość problematyczne było usunięcie ich z lokalu, który nielegalnie zajmowali. Faktycznie, jeśli zajmowali ponad 2 doby taki lokal, to właściciel nie mógł z niego korzystać, musiał im płacić rachunki i eksmisje trwały czasem nawet 2 lata i były bardzo kosztowne. A czy to zjawisko faktycznie wpływało na decyzje inwestycyjne Polaków? Zderzałaś się z taką obawą i ktoś się wycofywał z transakcji ze względu na to? Dużo klientów na początku rozmowy ze mną pytało, jak to wygląda w praktyce. Przy czym gdy wyjaśniałam, że właśnie osiedla są zamknięte z monitoringiem, z ochroną i że takie zjawisko właściwie nie występuje na nowoczesnych osiedlach, gdzie też jest duża rotacja mieszkańców i najemców, więc to nie jest dobre miejsce dla takiego okupas. A na dodatek teraz, jak zmieniły się przepisy, nawet zdarza mi się, że klient mi pierwszy mówi, że już o tym wie i nawet dodaje do tego, że fajnie, że już to się zmieniło i że jest bezpiecznie. A miałaś w ogóle taką sytuację w swojej pracy zawodowej, że zetknęłaś się z okupasami gdzieś w
nieruchomości, na przykład, którą sprzedawałaś albo u kogoś ze znajomych, z agentów? Nie, zupełnie nie. W Polsce właśnie urosło to do rangi plagi, ale z tego, co mówisz, no to raczej to są marginalne przypadki i do tego też trudno zauważalne na co dzień w tych miejscowościach turystycznych, bo wybierają inne zupełnie lokale. A jakie są najczęstsze metody, którymi właściciele zabezpieczają się przed okupas? Przede wszystkim zamknięte osiedla z monitoringiem, z alarmami. To wygląda w praktyce tak, że faktycznie ochrona ma mniej więcej co godzinę w nocy obchód, sprawdza wszystko z latarkami. Szlaban jest, żeby wjechać na to osiedle, więc samochody, których rejestracja nie jest w systemie, w ogóle nie mogą wjechać. Ochroniarze legitymują każdego, kto wchodzi z dowodem. Dodatkowo właściwie każdy właściciel w swoim mieszkaniu czy domu montuje alarm, który jest z kamerami, z czujnikami ruchu. Ten system jest podłączony od razu do policji. Poza tym większość inwestorów, którzy kupują mieszkania na Costa del Sol, kupują je w celu inwestycyjnym, aby wynajmować. Więc wtedy nasza firma zarządzająca sprawdza regularnie takie mieszkanie. Te mieszkania cały czas pracują na siebie, więc przy wymianie najemców również sprawdzamy stan tej nieruchomości i cały czas te mieszkania nie są właściwie puste. I nawet jeśli nie wynajmujecie takiej nieruchomości, tylko przez jakiś czas Was nie ma żadnego problemu, żeby ta firma zarządzająca przyszła i też sprawdziła stan takiej nieruchomości. A czy są jakieś regiony, w których problem okupas szczególnie się uwydatnia, jest widoczny? Raczej ogólnie nie. Słyszałam, że jest dużo takich przypadków w Barcelonie i w Madrycie, bardziej na obrzeżach, w takich miejscach, gdzie ciężej się jest dostać. Czyli Costa del Sol to nie jest to miejsce, gdzie raczej... Jest to region turystyczny, gdzie faktycznie cały czas jest dużo osób i to nie jest dobre miejsce dla takiego okupas, żeby się osiedlić, bo ktoś by go od razu zauważył i wyrzucił przysłowiowo. Bija ten obraz tego człowieka, który raczej chce pomieszkać, schronić się z dala od ludzi, a nie wejść do miejscowości turystycznej, do samego centrum, żeby mieć jeszcze z balkonu widok na morze, tak? To nie rozmawiamy o tym zjawisku. Wolę dopytać, bo mówię, narosło wiele mitów. To prawda, faktycznie w polskich mediach było dużo informacji o tym, a w praktyce ten problem nie występuje i co ciekawe, kupujący z Wielkiej Brytanii czy z Holandii w ogóle nie zadają takiego pytania. To jest ciekawe. A jak sami Hiszpanie podchodzą do tematu okupas? Są też przeciwni i popierają teraz te zmiany w prawie, bo są zdania, że jest to naruszenie prawa właścicieli. Jak Polaków postrzegają inwestujących? Bardzo pozytywnie. Hiszpanie lubią Polaków. Polaków jest coraz więcej też w Hiszpanii i Hiszpanie rozumieją, że to napędza i turystykę, i gospodarkę, i tworzy miejsca pracy. Z roku na rok przybywa coraz więcej Polaków w Hiszpanii, również na Costa del Sol. Stają nawet ostatnio polskie sklepy, polskie restauracje, też polskie usługi i przewiduje się, że Polaków będzie jeszcze więcej w najbliższym czasie. Na dodatek coraz więcej osób kupuje nieruchomości, aby mieszkać przez pół roku w Polsce, przez pół roku w Hiszpanii i pracować wtedy zdalnie. Więc faktycznie Polaków jest dużo i Hiszpanie lubią Polaków. To teraz przejdźmy do tego stanu obecnego. Jak się zmieniło prawo względem okupas? Od kwietnia tego roku policja działa natychmiastowo i może eksmitować takich okupas momentalnie po wejściu, jeśli nie potrafią wylegitymować się aktem notarialnym posiadania tego mieszkania. No bo wcześniej to właściciel mieszkania musiał udowodnić, że to jest jego mieszkanie, a i tak niewiele to dawało, bo ta procedura musiała przejść przez wiele etapów, zanim okupas byli wyeksmitowani. W tej chwili to się dzieje natychmiastowo, tak? Czyli nawet jeśli ktoś by wszedł do takiego lokalu, mieszkania, to po zgłoszeniu policja od razu interweniuje. To jest wtedy najzwyklejsze włamanie, a nie zasiedlenie. A czy czujesz jakiś wzrost zainteresowania Polaków do inwestowania w Hiszpanii po zmianie prawa? W ogóle do Polaków dotarły te informacje? Tak, faktycznie również w polskich mediach było trochę informacji na ten temat i szczególnie w internecie. Dodatkowo są klienci, którzy wcześniej właśnie obawiali się tego, a teraz zgłaszają się do mnie i mówią, że fajnie, że już tak nie ma, to teraz decydujemy się na zakup. Czyli mówisz, że widać to zainteresowanie, wzrost zainteresowania? Uspokoili się polscy inwestorzy? Tak. Okej, czyli jest wzrost zainteresowania, a powiedz mi proszę, jakie są kręgi zainteresowań polskich inwestorów, jeżeli chodzi o lokalizację? W ostatnim czasie najwięcej Polaków kupuje na Costa del Sol, czyli Marbella, Estepona. Ogólnie to jest cały odcinek pomiędzy Malagą a Gibraltarem. Wynika to przede wszystkim z pogody. Przez cały rok jest po prostu ciepło. Zimą jest około 20 stopni. Wtedy też jest bardzo dobry moment na granie w golfa. Mimo że golf nie jest bardzo popularny w Polsce, to jest to tak naprawdę ciekawostka, drugi najbardziej grany sport na świecie po piłce nożnej. I na Costa del Sol jest około 100 pól golfowych. Zimą przylatują golfiści z całego świata, bo jest najlepsza pogoda i najprzyjemniejsze warunki, żeby właśnie chodzić w ciągu dnia po polu. I z tego wynika to, że w ostatnim czasie nawet nie odczuwa się dużej różnicy pomiędzy wysokim a niskim sezonem, czyli ten niski sezon, gdy jest zimą, przylatują właśnie golfiści z całego świata i to oni też są najemcami.
I właśnie dzięki temu ten najem jest opłacalny przez cały rok. Czyli tutaj nie ma już aż takiej sezonowości, tak? Nie jest zauważalna. Oczywiście, że latem widzimy, że jest więcej turystów, ale właśnie w ostatnich latach zimą również jest dużo. Okej, a pytałem o podejście Hiszpanów do polskich inwestorów, a jak podchodzą do turystów, bo parę miesięcy temu słyszeliśmy o sytuacjach, gdzie mieszkańcy Barcelony buntowali się przeciw turystom, mieli trochę ich dość, tak lekko mówiąc. Jak to wygląda na przykład na Costa del Sol albo obecnie w Hiszpanii, w całej Hiszpanii? Była to sytuacja, która miała miejsce głównie w Barcelonie, a na Costa del Sol jednak lokalsi rozumieją, że turystyka jest potrzebna i napędza gospodarkę. Cała gospodarka Andaluzji opiera się przede wszystkim na turystyce i na rolnictwie, dlatego właśnie Hiszpanie rozumieją, że turyści są potrzebni i to tworzy miejsca pracy i dzięki temu kraj się rozwija. Czyli zdecydowanie Costa del Sol, a nie duże miasta, gdzie można spotkać się z gniewem. Pod kątem inwestycyjnym i turystycznym jak najbardziej. Dziękuję Ci bardzo, bo przybliżyłaś nam i rozwiałaś właściwie wątpliwości i obaliłaś te mity z Okupas, ale też poinformowałaś nas o nowych przepisach. W kolejnym odcinku chciałbym się z Tobą umówić, że pogadamy już o liczbach, o inwestycjach konkretnie w Hiszpanii. Możemy tak się umówić? Pewnie. Dobra, dzięki Ci bardzo, dzięki widzowie.